jest film, w którym zobaczysz tanie aktorstwo i udawane emocje dla zasięgów. To nie jest film, w którym zobaczysz obnażanie się przed obiektywem tylko po to, by zdobyć kilku widzów więcej. Zobaczysz w tym filmie naszą historię i jak wygląda podróż na Nordkapp z małym dzieckiem. Zapraszam Was do oglądania. Kochani, ale jesteś pewna, że 19:30? No to widzimy się rok później w tym samym miejscu, tylko na innym promie. I jesteśmy na promie z Talina do Helsinek. To było film, jak on się nazywa? Tallinn Prom Magazine. I bilet, który z Talina do Helsinek z przyczepą auta poniżej 2,4 metra. O długości całego zestawu tam do 12 metrów wyszedł w granicach 870 zł? 40. 840 zł. W Helsinkach mieliśmy nocleg, mało widowiskowy, ale zobaczcie sobie tutaj zdjęcia. No i teraz dotrzeliśmy do miasta Porowo, czy jak to się czyta, bo nie wiem, czy potrafię. I jest to jedno z najstarszych miast w całej Finlandii. Zobaczymy, co stare miasto ma dla nas do zaoferowania. Patrzcie na to, jesteśmy w kościele. Dla dzieci. I dzieci się tu mogą bawić. Normalnie koncert zabawny dla dzieci, oczywiście temat religijny, ale patrzcie. Normalnie jesteśmy w kościele. Chcesz coś powiedzieć? To będziesz mlaskać. Będę mlaskać. To jest dobre. A teraz jesteśmy na wschodzie Finlandii, tak naprawdę niedaleko granicy z Rosją i teraz się będziemy przemieszczać ku północy, żeby w dniu dzisiejszym odwiedzić, jutrzejszym odwiedzić wyspę Świętego Mikołaja i stamtąd będziemy się przemieszczać już na Nordkapp. Podróż przez Finlandię dla pozoru wyglądała dość nudno, ale wcale taka nie była, ponieważ Finlandia oferuje nam niesamowite widoki. Możemy spotkać dużo reniferów, łosiów, także na drogach trzeba bardzo uważać. Występujemy przed, to jest tak samo. Przekroczyliśmy... Co? Aha, koło podbiegunowej, byśmy zobaczyć prawdziwego Świętego Mikołaja. Czy prawdziwe, to mam pewne wątpliwości, ale warto zobaczyć. Przede wszystkim może nie jest prawdziwy, ale za to jest droga. Także polecam. No to my mamy swój nocleg nad jeziorem. Jesteśmy na jakieś 250 km przed granicą z Finlandii z Norwegią i dzisiaj ciśniemy na Nordkapp, a jak możecie zobaczyć, jak wygląda nasza rutyna. Wstaliśmy, wykąpaliśmy się, no tego akurat nie będziemy nagrywać, ale teraz czas na śniadanie, jajecznica, jesteśmy w stanie kupić jajka typu 0. Ponoć było najtańsze, więc od tego tematu zaczynamy, szynka i tak dalej, ale jeżeli chodzi o ceny produktów, no to musicie się przygotować na trochę wyższe ceny jak w Polsce, ale też nie demonizujemy, znowu nie jest tak dramatycznie, bo no nie są to ceny na Bałkanach, bo na Bałkanach to jest zupełnie inna liga, no ale wiecie jak jest, jeść trzeba. My już tak
naprawdę wyjeżdżamy z Finlandii. Zostało nam kilkadziesiąt ostatnich kilometrów do granicy z Norwegią i kierujemy się na Nordkapp. Dla kogo jest Finlandia i kto może tutaj co ciekawego spotkać? Mianowicie Finlandia jest bardzo fajnym krajem dla miłośników wędkarstwa, ponieważ jest tu mnóstwo jezior. Jak ktoś zabierze ze sobą łódkę, no to śmiało. Kolejna rzecz, dla miłośników motoryzacji, ponieważ z Finlandii wywodzą się tak naprawdę jedni z najlepszych kierowców na świecie. I tutaj jest bardzo dużo poukrywanych takich leśnych torów, szutrowych i można pozwiedzać, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak ich ta kultura wygląda. Zresztą widzimy po samochodach, co tu tak naprawdę się dzieje. No i nawet jadąc tym sprzętem bardzo dużo osób to docenia. Jadąc przez Finlandię zwiedziliśmy parę ciekawych miejsc, mianowicie jechaliśmy tutaj tą okrzykniętą jedną z najpiękniejszych dróg Finlandii, ale jechaliśmy też przy jeziorze Inari, gdzie uważam, że ta droga jest dużo ładniejsza i samo jezioro jest mocno imponujące, jeżeli chodzi o same widoki, jest niesamowite. To jest trzecie co do wielkości jezioro w Finlandii oraz jest to lapońskie Centrum Kultury Samów. Warto się zagłębić w ten temat i zobaczyć to jezioro. Zresztą warto sobie zobaczyć na linię brzegową tego jeziora, jak ono ciekawie i imponująco wygląda. Zaraz za miastem Lakselv tutaj jest taki dziki parking dla kamperów, nie wiem, dla overlandingowców. Nie jest idealnie równy, sanitariatów żadnych, ale możecie zobaczyć jakie piękne widoki. Udało nam się dotrzeć na przylądek Nordkapp, czyli na teoretycznie najdalej wysunięte miejsce w Europie. To jest to oficjalne, a tam jest to nieoficjalne. Jeżeli jesteście turystami, no to musicie iść tam, ale jeżeli chcecie sobie pozwiedzać, to polecam tutaj. W zasadzie Veni Vidi Vici. Ładne miejsce i nic więcej. No. Trzeba przyjechać, zobaczyć. A droga jest ciekawa, dość wymagająca, jeżeli chodzi o czas i przejechanie tego wszystkiego, bo po tylu godzinach za kółkiem to już się robi nużące, aczkolwiek jest bardzo, bardzo urokliwa i ładna. Jadąc na Nordkapp mamy ciekawy tunel, który jest pod morzem. Zniża się do poziomu 212 metrów pod poziomem morza. Najpierw się jedzie w dół, a potem jest kawałeczek płasko, a potem z powrotem pod górę. I to jest niesamowite wrażenie, jadąc to wszystko w tunelu pod wodą przez 6 km. Znaleźliśmy bardzo ładną miejscówkę do spania z pięknymi widokami. Wyruszyliśmy potem stamtąd w kierunku Tromsø i wydarzył się nam mały klops. No, że jakby nie miał mocy, tylko jakby mu się ciężko jechało po prostu. Spadła nam rura od turbo, od intercoolera i no, trzeba było temat ogarnąć. A teraz jedziemy, zostało nam dosłownie 111 km. Drogę mogliśmy sobie skrócić przez promy, 2, ale nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy na te promy, no i napawamy się widokami drogą naokoło do Tromsø.
Dojeżdżając do Tromsø stwierdziliśmy, że chyba już czas znaleźć sobie jakiś nocleg w cywilizowanych warunkach. Wiadomo, jak to bywa na wyprawach, niektórzy śpią cały czas na dziko. My stwierdziliśmy, że ten czas jest dla nas i warto by było zanocować w hotelu. Znaleźliśmy sobie hotel, który okazał się bardzo fajnym miejscem. I to się robi w oczekiwaniu na kolejce do progu. Wszyscy się baczą, jak gotujesz. Ale patrzcie, mamy 9 września, jesteśmy za kołem podbiegunowym, mocno. Dzisiaj jest 18 stopni. Chcesz zobaczyć, jakie są ceny? Czego? Kaferki. Szybkim promem płyniemy sobie na Senię i stamtąd udajemy się do Marzeny i Piotrka, którzy prowadzą firmę Overlanding Senia. I tam zaczepimy się na kilka dni, żeby pozwiedzać tę wyspę dokładnie i dogłębnie, ponieważ ta wyspa jest czymś niezwykłym na północy Europy. Jeśli zastanawiacie się nad wyjazdem do Norwegii, ale w takiej opcji Fly and Ride, to uderzajcie prosto do Marzeny i Piotrka, do Overlanding Senia. A ja witam Was z poranka na noclegu na Seni, bo już dotarliśmy. Tu mamy naszą przyczepę z patrolem, tam mamy Overlanding Senia i patrzcie na ten widok. Zwiedzamy sobie wyspę Senia, która jest mało popularną wyspą. Nie wiedzieć czemu, gdyż widoki na tym miejscu są po prostu niesamowite. Polecam Wam zwiedzić taką wyspę Husøy. Generalnie jest przepiękna i te wszystkie inne małe wysepki, które są ponoć ciekawe. Ta wyspa Husøy naprawdę bije je na głowę. Mam tutaj tak zwane zęby diabła, to sobie zobaczycie. Tylko uwaga, to jak będziecie chodzić na glony, bo jest mega śliska. Dla rodziców, którzy posiadają małe dzieci, które jeszcze nie chodzą samodzielnie, to nosidełko to jest odkrycie tego wyjazdu. Fenomenalne, przewygodne. Jeżeli ktoś się na tym zastanawia, to brać. Używane czy nowe, już jest, jakby zależy od Was, ale my mamy akurat z marki Deuter. Jest super, naprawdę super. Teraz Wam pokażemy takie niesamowite miejsce, które nazywa się Dom Kruków, czy Krucze Gniazdo, ale jest niesamowite miejsce pod kątem takim, że jest bardzo ikoniczne. Miejsce z mega klimatem, nie? Względem takiego norweskiego klimatu to zostało sprzedane, ma zostać przerobione na hotel, przepraszam, na fotel. Teraz patrzcie na czystość wody w Norwegii.
dzisiaj po nocy spędzonej w Chycie i zobaczeniu zorzy polarnej, w zasadzie po raz pierwszy, wracamy w miejsce, w którym byłem rok temu. Mianowicie to jest taki fort, ale nie udało mi się go zwiedzić całego. Dla miłośników tego typu rzeczy super miejsce. A my bierzemy latarki, lecimy w dół. Możecie też zauważyć jedną rzecz, mianowicie inny świat, ponieważ jest kupa drzwi stalowych i stalowych elementów i tutaj jeszcze naszych nie było. I to wszystko działa. No nie działa. Znaczy działa w tym sensie, że to wszystko jest kable niewypolute i tak dalej. No, może te tak, ale te już nie. Nie, aha, to był na klucze, patrz. To jest płotne, to jest skarb. Patrz. Widzisz to? Ale jak wygląda lufa fioletowa. Nie doszliśmy do samego końca, bo w zasadzie to nie była moja decyzja, to była nasza wspólna decyzja. I co? Ciekawostką jest to, że ten fort jest w bardzo fajnym stanie zachowany. Nadal można dotknąć tych wszystkich urządzeń i niektóre z nich jeszcze się obracają, bo nie powiem, że działają, bo to raczej by było zbyt szumne. I co? No widoki są, mimo że to fort, są przepiękne. Nic, tylko się napawać. Jesteśmy w oczekiwaniu na prom. No, generalnie prom jest dość mocno oblegany, bo pływa tylko 2 razy dziennie. Płynie z Grenfjordu do Andenes. Trochę większy niż tym, co płynęliśmy wcześniej. Promu tam jest około 40-45 samochodów. Przyjechaliśmy wcześniej, bo przyjechaliśmy po godzinie przed 9. Jesteśmy mniej więcej w połowie stawki, więc jakby ktoś się wybierał, to trzeba się uzbroić, że tak powiem, w cierpliwość i trzeba być troszkę wcześniej. A dlaczego nie pojechaliśmy drogą? Bo stwierdziliśmy, że popłyniemy. No tak wygląda oczekiwanie i cała kolejka na prom. Mianowicie jest 5 linii. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I tutaj jest przedłużenie 5. linii. I teoretycznie to wszystko, co tu jest, powinno wjechać. Na Andenes, jesteśmy tutaj w sumie bardzo ciężkiej, może nie warunkach, tylko ciężko jest znaleźć w ogóle tę miejscówkę przez kamperowców. Problem jest taki, że dużo miejscówek, które były takie fajne, sympatyczne, są zamykane głównie przez kampery, bo po prostu robią trochę gnój. Tutaj macie takie kółeczko, gdzie pokazuje każdy wieloryb, jaki jest odnośnie wielkości, odnośnie występowania, co je, jak wyglądają, jak się wynurzają i generalnie jak rozpoznać na przykład płeć. Po przepłynięciu z Seni do Andenes i zobaczeniu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu wielorybów, kierujemy się w dół w kierunku Lofotów. My płyniemy teraz tutaj z Melbu do Fiskeball, a potem będziemy sobie jechać całe te Lofoty i potem z Moskenes na Varøy i z Varøy bezpośrednio będziemy sobie płynąć na Bodø. Spędziliśmy nockę w fantastycznym miejscu, które tak naprawdę
tutaj przypadkiem znaleźliśmy na mapie. Zdecydowaliśmy się głównie na terenówkę ze względu na to, że to auto sprawia nam tyle radości i tak mamy je przygotowane, że umiemy się w niego spakować bez problemu. W tym samochodzie jesteśmy przygotowani na wszystko. Teraz jedziemy sobie w stronę Lofotów i tak naprawdę będziemy dojeżdżać. Dzisiaj całe Lofoty chcemy przejechać, bo tu w sumie nie ma dużo. Jakichś wielkich hajków nie planujemy, ale parę miejsc ciekawych odwiedzić. Lofoty wspominamy słodko-słono. Urzekły nas widokami. Jest też mnóstwo hajków, na które można się wybrać. Ale jest tam bardzo dużo ludzi. My cenimy sobie dzikość tych miejsc, a tam ilość ludzi, ilość kamperów zabija trochę ten efekt. Podobno w sezonie letnim jest tak dużo kamperów, że można podróżować w kilkudziesięciosamochodowej kolumnie, oglądając tylko tak naprawdę tył innych kamperów. Płynę promem 5. raz, ale pierwszy raz widzę sytuację, kiedy auta są poustawiane raz przodem, raz tyłem. Mianowicie te auta są w tę stronę, ale jak sobie możemy zobaczyć, tamte auta już są w drugą stronę. No i zaczyna się robić zabawa. Dlaczego tak jest? Ponieważ część aut płynie tu, część płynie tu i tak dalej, i tak dalej. My wysiadamy, ale powiem wam, że najzabawniejszą rzeczą tej całej historii było to, że musiałem tu pomiędzy te auta, tak jak stoi ta przyczepa i te, wjechać tyłem. No i to była jazda. Dobry dżem był z tego, ale generalnie wyszło jak trzeba. My właśnie opuszczamy wyspę Waroj. Trafiliśmy na nią trochę przypadkiem, a trochę z naszego cebularstwa. Ale ogólnie rzecz ujmując, wychodzi na to, że ta wyspa to jest bardzo ciekawy kierunek. I jest to wyspa, na którą dopływa się promem, uwaga, za darmo. I dlaczego mówię o tej polskiej cebuli? Ponieważ to jest jedna z tych dróg, dzięki której możemy się za darmo wydostać z Lofotów. Bo możemy płynąć z Moskanes do Bodo. Stamtąd, jeżeli będziemy płynąć bezpośrednio, to zapłacimy dość dużą kwotę, bo to jest jeden z droższych promów w ogóle w Norwegii. A możemy też popłynąć sobie, bo jest taka zasada w Norwegii, że promy są płatne tylko te, kiedy jest droga. Jeżeli możemy to objechać drogą. Ale w momencie, jeżeli nie ma tutaj drogi, to te promy są darmowe. I tutaj na wyspę Waroj, jako że to jest wyspa i to dość kawałek od lądu, możemy ją dopłynąć za darmo, ale nie możemy tym samym promem płynąć do Bodo. Tylko musimy zostać na tej wyspie, na przykład my zostaliśmy sobie na nockę, przejechaliśmy się po wyspie, wyspa się okazuje mała, jest tu dużo trekkingów, jest bardzo sympatyczna, piękna, po prostu jest piękna i jej minimalizm i dzikość nas mega się nam spodobała. Jedyny problem jest taki, że
w sezonie tutaj może być dużo kamperów. Jak jest dużo kamperów, to będzie tragedia ze spaniem, bo są tak naprawdę tylko 2 miejsca. Można spać z drugiej strony wyspy na starym lotnisku, które kosztuje tam chyba 25 euro, albo tutaj zaraz obok promu jest kemping, który okazuje się, że w tym okresie obecnym jest darmowy. Ale tak to jakichś dzikich miejsc do spania kamperami no praktycznie ich nie ma. Wszystkie tak naprawdę wytrzewili. Tak mieszkańcy już mają i trzeba to zaakceptować. Ale uważam, że będąc na Lofotach warto się to wybrać, głównie ze względu na to, że jest po prostu tutaj ładnie i nawet bym powiedział, że bardzo ładnie. Zostać na nockę i można jechać dalej. Wróciliśmy na, można powiedzieć, stały ląd i po noclegu na Airbnb pojechaliśmy dalej, jeszcze przy okazji odwiedzając fantastyczny sklep, jakim jest Biltema. Jeżeli będziecie potrzebowali jakichś rzeczy technicznych, lećcie tam, warto. Witamy Was już z Szwecji. Przejechaliśmy sobie tam troszkę w dół Norwegii i teraz będziemy sobie jechać do samego spodu, żeby potem skoczyć na prom do Polski. Ale jako, że jesteśmy już w Szwecji, krajobraz jakoś bardzo się nie zmienił, bardzo jest podobny do północnej Finlandii. Kupiliśmy sobie kuleczki. Te kuleczki, które kojarzycie z Ikei, które są taką ich, że tak powiem, przysłowiowym daniem tytularnym, to tutaj możesz kupić w każdym pierwszym lepszym sklepie w Szwecji. Także my zobaczymy, jak tutaj smakują, bo to może być inaczej. Przez cały nasz wyjazd towarzyszyła nam przyczepa od Leszytech. Jak możecie zauważyć, niesamowicie nam poprawiła komfort podróżowania na dłuższą metę. Ale nie zrezygnowaliśmy też z namiotu bez powodu, bo podczas tego wyjazdu też z niego korzystaliśmy. Dlaczego? Bo zostawiliśmy sobie przyczepę w jednym miejscu, a potem mogliśmy sobie podróżować samym samochodem. Całość tego zestawu była tak uniwersalna, że mogliśmy sobie pozwolić na naprawdę dużo. A sama przyczepa dość mocno ułatwiła nam życie, jeżeli chodzi o podróżowanie w taki, a nie inny sposób. W Szwecji jestem zakochany z 2 powodów. Nie każdy niestety podziela z tej wyprawy mój entuzjazm, mianowicie tej kuleczki, ciężko mi wypowiedzieć tą nazwę po szwedzku, oraz stare Volvo. Jakie ona jest ładna. Będę takie miał. Tylko znajdę jeszcze tego Szweda, który chce mi to sprzedać. Po prostu je uwielbiam. Mi się tak niesamowicie te samochody podobają, że chciałbym jednego takiego mieć i zrobić go sobie na takiego totalnego slipera. Może kiedyś się uda. Trafiliśmy na bardzo ciekawe miejsce, mianowicie na takie złomowisko w lesie w Szwecji. Mianowicie tutaj jest po całym tym lesie rozłożone gdzieś około 150 różnych samochodów z lat 20. i późniejszych. Generalnie zostało to złomowane w latach 20., a potem po wojnie już zostało pozostawione. W tym momencie jest to taka atrakcja turystyczna. Chodźcie zobaczyć, co tu ciekawego nam pokaże szwedzki las. Nie wiem, co to jest za motor, nie wiem, co to jest za auto, ale bardzo rzadka wersja, w sensie V4. To się bardzo rzadko spotyka, żeby w ogóle w samochodach było coś takiego, więc pewnie po tym silniku będzie się dało poznać, co to w ogóle jest. Patrz, jeszcze całkiem zdrowy M57. A teraz możecie zobaczyć, jak skończyło auto z Harry'ego Pottera.
ktoś szukał ramy do patrola, całkiem zdrowa. Tutaj. O! Wprawdzie nie hiszpańska, tylko szwedzka, nie będzie 10, ale tak za 7 puszczę. No i tak właśnie według Niemców wygląda stawanie na dziko, czyli generalnie parking przy takiej lokalnej atrakcji. I co robią Niemcy? Zamiast się gdzieś ukryć, schować na jakiś parking, których tu jest naprawdę dużo, no to generalnie co robią? No pakują się na środek i wywalone wroty. No i generalnie przecież to jest Niemiec, który jest w kamperze i on ma wywalone na wszystko, nie? Jako że jesteśmy z pokolenia IKEA i w zasadzie chyba każdy z naszego pokolenia coś miał, to stwierdziliśmy, że odwiedzimy pierwszy sklep, jaki miał miejsce na świecie w ogóle IKEA oraz całe muzeum w Almhult, czy jak to się wymawia. Mam nadzieję, że dobrze. Także dzisiaj prowadzimy Was po muzeum IKEA. Zobaczymy, czy warte miejsce odwiedzenia. Mam nadzieję, że tak. My sami jako osoby związane z overlandingiem też używamy rzeczy z IKEA i nie są to wprawdzie meble, ale na przykład pojedyncze sztućce czy talerze, które są naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o cenę do jakości, więc warto zobaczyć, co tu jest. Ale muzeum Petarda. Tu mają lepsze kulki. Niż w Polsce? Czy te sklepowe są lepsze? Od tych? Tam te sklepowe. Znaczy podobne są. Ale lepsze są. Zabrzmi to dziwnie. Ale te są lepsze od tych polskich. Muzeum jak dla nas fenomenalne, mimo że dla niektórych to są tylko meble, ale okazuje się, że to jest cała kultura i filozofia. I ta filozofia tak naprawdę zbudowała bardzo dużą część naszego społeczeństwa w taki czy inny sposób. Byliśmy w kilku muzeach i naprawdę robią wrażenie, a to uważam, że nawet jest warte nadrobienia kilku godzin drogi, żeby to po prostu zobaczyć i poczuć ten klimat. I zjeść te świetne klopsiki, lepsze jak w Polsce. Zaświadamiam Was, jak będzie wyglądać Wasza smutna rzeczywistość, jak nie będziemy walczyć o to, co chcemy. Mianowicie coś, co się nazywa Zielony Ład i generalnie możemy podziękować wspaniałej naszej Unii. Jesteśmy w tym momencie w Malmö i problem jest taki, że nie to, że możemy wjechać i zapłacić. Nie, oni po prostu zablokowali wjazd samochodów i koniec i basta. I w tym momencie masz problem jako nawet osoba, która chce zwiedzić cokolwiek, nie jesteś w stanie wjechać. I jakby ktoś powie, ale przecież to jest tu, tam, oni mają zielone podejście i tak dalej. U nas jest dokładnie to samo i dokładnie ta historia będzie tak samo wyglądać. W tym momencie jest w Warszawie, zaraz ma być w Krakowie, i w wielu innych miastach. Wpadliśmy na genialny pomysł, ponieważ nie lubimy standardowych muzeów i trochę się wahaliśmy pomiędzy dwoma, ale znaleźliśmy ciekawe muzeum, mianowicie obrzydliwego jedzenia. Jakkolwiek to brzmi, nie wiem co tam będzie, nie wiem co nas spotka, ponoć są polskie produkty, ale to chyba dlatego głównie chciałem tam pójść, żeby zobaczyć, co według nich jest obrzydliwe. Także idziemy. Znaczy, to wiem, że to jest znacznie lżejsze, ale to tak jakby nie urywa nosa. No, nie ma problemu. Zależy, czy są żywe. Jarszcza i one są suszone, gotowane i suszone, więc Dobre chipsy. Zastanawiam się, co z tym jajkiem. Sposób przygotowania tego to jest jak? to jest
Preserved in clay, quicklime and ash. Nie umiem tych słów w ogóle po polsku, dlatego powiedziałam je po angielsku, ale w glinie z różnymi solami i ten jest z duck, jak to się nazywa? Kaczka. Po prostu jajko. Takie długo zleżane jajko, nic więcej. To jest nasza recepta na sery. To jest ser, który jest przygotowany w żołądku kozim. Wygląda tak, to mogę pokazać. Tak wygląda ten żołądek. Potem się rozcina i wyciąga łyżką ten ser. 60 000 skowronów. To jest ostre. To jest naprawdę ostre. We went from 1.5 million to 9 million. Jeśli chodzi o muzeum, bardzo ciekawe miejsce. Trochę dziwna narracja, jeżeli chodzi o same potrawy, ale uważam, że warto zwiedzić, bo to jest naprawdę nietuzinkowe miejsce, mimo że jest stosunkowo małe, ale pokazuje ogrom sprawy, plus jeszcze testowanie tego wszystkiego. No jeżeli ktoś ma mocniejszy żołądek i chęci odkrywania świata, myślę, że to może być ciekawe miejsce do sprawdzenia. Aczkolwiek, tak jak wspominałem wcześniej, kwestia stref, która jest tutaj irracjonalna i idiotyczna, więc nie życzę nikomu. Mam nadzieję, że do nas nie dotrze to w tym standardzie. Włącznie z tym, że są bardzo duże problemy z parkingami, bo tak jak my zaparkowaliśmy na parkingu i mieliśmy bardzo duży problem z płatnością jakąkolwiek, żeby ją wykonać, więc jest, bym powiedział, ciekawie. Ale muzeum warte odwiedzenia. Promy i procedury tego typu są banalne. Po prostu kupujesz bilet, meldujesz się w odpowiednim miejscu, tak naprawdę w porcie prowadzą cię za rączkę, pakujesz się na statek, dostajesz kajutę i płyniesz. My korzystaliśmy z usług przy współpracy z TT Line i byliśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o obsługę, o jedzenie i tego typu rzeczy. Więc fajnie, że udało nam się z tego tematu skorzystać i dopłynąć bezpiecznie, terminowo i bez żadnego problemu do Polski. Pływamy do portu w Świnoujściu, gdzie po 6 godzinach rejsu Morze akurat Bałtyckie było dla nas bardzo przyjemne, więc dosłownie czuliśmy się jak przejażdżka pociągiem, żadnego falowania, żadnego nic. Kulturka, więc zaraz pływamy, zjeżdżamy, no i zobaczymy co dalej, czy wracamy bezpośrednio do domu, czy zostajemy jeszcze chwilę na Pomorzu. Jesteśmy już w Polsce, tak, to ma najwięcej do powiedzenia w tym temacie. Wróciliśmy już i generalnie wpadliśmy na pomysł, żeby zostać sobie nad morzem. Zostajemy nad morzem na dzień 2 i została nam tak naprawdę tylko ostatnia podróż. Przepłynęliśmy to sprawnie, przyjemnie, a polskie morze nas jeszcze zachwyciło pogodą. Objechaliśmy szczęśliwie przyczepę, na razie odkładamy na parking. No i co? Pozostaje nam podsumowanie i robienie wszystkich materiałów. Uważam, że wyprawa i sam wyjazd było fantastyczne i dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli ten temat zorganizować, bo tak jak wiedzą nasi znajomi, ile nas to kosztowało pracy przed, żeby się do tego tematu przygotować i ile to było wyrzeczeń, żeby to wszystko w ten sposób ogarnąć. Także jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym udało nam się pojechać, a my cieszymy się, że udało się to zrobić tak bezproblemowo. Mam nadzieję, że uda się jeszcze pojechać w tym kierunku. Zobaczymy kiedy. Planów jest mnóstwo. No cóż, śledźcie nasz kanał i obserwujcie następne wyjazdy.